Dzisiaj będzie znowu krawiecko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotę, w kolejny taki, przypuszczam, troszeczkę luźniejszy dzień, kiedy część z Was na pewno ogląda ten odcinek o 17, bo właśnie wstaliście i szykujecie sobie śniadanko o 17. Słówko na dzisiaj. Moi drodzy, na pewno pamiętacie taki fragment, taką przypowieść Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi o tym, żeby do starych bukłaków nie wlewać młodego wina, albo żeby do starego ubrania nie przyszywać nowej łaty. Dlatego, że mówi, że to się stanie wtedy. Otóż jak się przyszyje nową łatę do starego ubrania, to powstanie schizma. Dlatego, że greckie słowo przedarcie, rozdarcie, rozerwanie brzmi schizma. To jest w ogóle bardzo ładne. Słowo, które nam się kojarzy oczywiście z czymś dużo poważniejszym, nie? Schizma w kościele, schizma gdzieś tam. To znaczy po prostu, że się materiał przedarł. Była schizma, czyli coś się rozdarło. Otóż, moi drodzy, na czym w ogóle polega ta przypowieść? Dlaczego Pan Jezus mówi, że nie wolno starej łaty przyszywać w sensie nowej łaty do starego ubrania albo wlewać młodego wina do starych bukłaków? Otóż, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w związku z tym słowem rozdarcie, przedarcie, szczelina, bo to znaczy, ta schizma, spojrzeli na nasze relacje międzyludzkie. Otóż, moi drodzy, ja to na przykład widziałem w bardzo wielu miejscach w kościele, gdzie powiedzmy mamy jakąś starszą grupę ludzi, na przykład, wychowaną w pewnym jednym rodzaju religijności. Ja tego, broń Boże, nie mówię w złym, tylko w pewnym rodzaju religijności. Na przykład ludzi, którzy się wychowali, nie wiem, na gorzkich żalach, na drodze krzyżowej, na pewnych nabożeństwach. I dla nich, to jest w ogóle bardzo piękne, ten sposób bycia z Bogiem, ten sposób śpiewania, ten sposób modlenia się jest bardzo piękny. I przychodzi oczywiście do czegoś takiego jakiś młodzian albo ktokolwiek inny, na przykład z duchowości charyzmatycznej i mówi: to, co robicie, to jest złe. Tak się nie można modlić. Można się modlić tylko spontanicznie i w duchu. I oczywiście, uwaga, i on, i oni mają rację. Problem polega na tym, że czasem nie da się tego złożyć w jedno. I nasz problem w Kościele, nasz problem w relacjach międzyludzkich polega bardzo często na tym, że my próbujemy wszystko ujednolicić. I co mówi Pan Jezus? Nie przykładaj nowego do starego. Stare ubranie niech sobie będzie i będzie dobre, nowe niech sobie będzie i będzie dobre. Tylko ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj to przerobili jeszcze na coś innego, w sensie nie tylko na takie kościelne rzeczy. Tylko pomyśl na przykład o różnych takich relacjach u Ciebie w pracy, w domu, wśród znajomych. Masz na przykład ludzi, z którymi się w jakimś temacie bardzo, bardzo nie zgadzasz. I mamy taką czasem tendencję, że my w związku z tym, że nie potrafimy się dogadać w jakimś jednym temacie, to albo ciągle się z tymi ludźmi żremy, po prostu ciągle ten temat wychodzi, ciągle go próbujemy poruszać i cały czas mówimy, dopóki on tego nie zmieni, to nie mogę się z nim dogadać. Albo wręcz właśnie kogoś unikamy, bo są jakieś tematy, z którymi się nie możemy dogadać. Uwaga! Jeżeli masz na przykład kogoś, z kim jakiś jeden temat, na przykład temat Kościoła, jest dla niego bardzo drażliwy, nie musisz tego tematu zawsze poruszać. Kiedy go zawsze poruszasz, to zawsze przyszywasz nową łatę do starego ubrania. Czasem musisz pozwolić, żeby ktoś najpierw stał się ze starego ubrania nowym ubraniem i dopiero można mu dodać coś z nowego ubrania. O co mi chodzi? Nie chodzi mi oczywiście o to, że nie mamy nigdy rozmawiać z ludźmi albo wchodzić w konflikty z tymi, z którymi się nie zgadzamy. Pewnie, że mamy, ale bez przesady. Pomyśl na przykład dzisiaj, czy będzie jakaś osoba, z którą będziesz i wiesz, że jak poruszysz z nią jakiś temat, to będzie jadka. Wiesz, że jak będzie jeden temat, który na pewno wypłynie, to będzie od razu jakaś rzeźnia słowno-kłótniowa. A spróbuj z tą osobą dzisiaj być, nie poruszając tego tematu. Spróbuj z tą osobą być, nie wchodząc zawsze, za każdym razem w te drażliwe tematy. Ja nie mówię, nigdy nie wolno ich poruszać, ale nie trzeba też ciągle ich poruszać. To mówi Pan Jezus. Jakby nie przykładajcie nieustannie do siebie tych dwóch rzeczywistości, bo one czasem sprawią, że się po prostu rozjeżdżacie jeszcze bardziej. Mówi, czasem trzeba poczekać, aż jedno albo drugie dojdzie do jakiegoś innego miejsca w życiu i wtedy da się jedno do drugiego przyszyć. Ale tak jest nie zawsze. Więc nie róbmy we wszystkich tych naszych niezgodach, innych myśleniach od razu schizmy między nami, czyli przedarcia. Tylko czasem warto coś zostawić, żeby dojrzało, żeby się zestarzało, albo żeby się odnowiło. Różnie może być. Pomyśl dzisiaj o tym, czy nie możesz dzisiaj gdzieś czegoś takiego trochę chociaż uniknąć. Punkt 10. Widziałeś, człowieku? Bo my dostajemy, jedziemy i oni właśnie mówili mi się o 10 pod ich blokiem, ale tu mieszkałem 200 metrów stąd. Tak? 10? Mówisz, że 15 po. Tak? Wczoraj, no. Barbara! Basiu!